Siemanko, witam na moim kanale, jest to Pizza Vlog i dzisiaj znów przetestujemy kolejną mąkę. Tym razem będzie to mąka Basia na pizzę włoską. Hydracja będzie aż 70%, ponieważ taką hydrację lubię. A mąka Basia ma białko 11 gramów. Jak zdążyłeś zauważyć na pewno, ja w moich przepisach właśnie testuję, ile gramów białka ma mąka. Mąka typu 00 na pizzę włoską ma białka 11 gramów na 100 gramów mąki, więc całkiem spoko. Mąka Caputo ma 12,5 grama, a ostatnio też testowaliśmy mąkę Caputo Nuvola, która miała też 12 gramów. Mąka Basia 11 gramów. To jest tak samo jak na przykład mąka Plony Natury, mąka Extra i ona ma 12 gramów białka, a podobno im więcej gramów białka, tym lepiej. No ale zobaczymy, jak nasza mąka Basia dzisiaj wypadnie, jaka pizza nam z niej wyjdzie. Lecimy. Mąka typu 00 oczywiście. A do przygotowania zaczynu będziemy potrzebować 300 ml albo 300, nie wiem, mililitrów, czyli gramów wody. Woda temperatura pokojowa, jeśli o mnie chodzi. I teraz w tej wodzie wymieszamy sobie, rozpuścimy sobie około 12 gramów drożdży. Ja mniej więcej wiem, ile to jest na oko już. Waga mi się zepsuła, w sensie nie mam baterii na razie, więc muszę robić to na oko. I tutaj w takim kawałku powinno znajdować się 12, no maksymalnie do 18 gramów drożdży, ale nie będzie to 18. 12 na pewno, nie będzie więcej. Może nawet mniej niż 12. Do drożdży dodaję sobie taki kielon cukru, leci do drożdży. Kiedy drożdże i cukier już się całkiem rozpuściły w tej wodzie, dorzucamy do tego 300 gramów mąki Basia typ 00 na pizzę włoską, specjalna mąka i co? Zaczyn trzeba zamknąć szczelnie, najlepiej zamknąć. Ja mam do tego fajne naczynie, a jeśli takiego naczynia nie masz, no to możesz to zafoliować lub zafoliować. No ciekawe, nie ma całego kilograma, mimo że jest opakowanie, a zazwyczaj mąka z opakowaniem waży ponad kilogram, dokładnie 1009 gramów i 9 gramów to jest mniej więcej opakowanie, więc idealny kilogram. Czyli 3 gramy brakuje, plus opakowanie, czyli jakieś 10 gramów brakuje. Dobra, śmiesznie. Nieważne, myślę, że to jest pewnie błąd pomiaru, bądź jest to normalne. Jest to i tak praktycznie kilogram. A może się po prostu wysypało, bo coś tu się sypie z tego. Okej, let's go. Dobra. Teraz to już w ogóle. I odsypuję sobie 300 gramów, czyli powinno zostać mi tutaj 700 gramów mąki w opakowaniu. Myślę, że właśnie 300 gramów rzuciłem, bo zostało mi 695. To na razie leci tu. Nic się nie marnuje. I teraz co, proszę Państwa? Musimy to po prostu wymieszać. Najlepiej robić to delikatnie, łyżeczką, aż się wszystko nam ładnie połączy. Kiedy wszystko już mamy dokładnie wymieszane, zaczyn zostaje tutaj na jakieś 2 godzinki minimum. Jeśli nie masz czasu i chcesz już po godzinie dalej działać, myślę, że też da to radę. Natomiast on musi zwiększyć trochę swoją objętość, żeby miał więcej niż ma teraz objętości. Zresztą to będzie widać, jest jego mniej więcej do 1/3 opakowania, urośnie o połowę albo o 2 razy tyle. Zobaczymy. Witam Was po przerwie. U mnie minęło jakieś godzina 15, godzina 20 minut i wygląda to w ten sposób, że 2 razy zaczyn zwiększył swoją objętość. Ja już z doświadczenia wiem, że to już powinno wystarczyć. Natomiast jeśli poleżałby dłużej, prawdopodobnie może wyszłoby to ciasto jeszcze lepsze. Mimo wszystko fajnie bąbelkuje. Zrobiła się tutaj ta struktura glutenowa, ta siatka glutenowa się tutaj wytworzyła. No to lecimy z wyrabianiem ciasta. Znów dziś wyrobię je ręcznie,
więc jeśli chcesz, możesz od razu je wyrabiać na blacie, czyli wyrzucić zaczyn, dodać mąkę, bo robimy ciasto z kilograma mąki, czyli cała reszta basi leci na pizzę i z tego wyjdzie 4-5 pizz. Myślę, można oczywiście zrobić więcej, ja zrobię takie jednak troszeczkę bardziej masywniejsze, bo takie lubię i no 4-5 pizz z tego wychodzi. Także możesz od razu wysypać to na blat, dodać mąkę i powoli dodawać 400 g wody, do tego sól, około 1 kieliszek soli i 50 oliwy z oliwek. Jednak na blacie jest to troszeczkę trudne do zrobienia. Ja wolę zacząć ciasto wyrabiać właśnie w takim pudełku, gdzie wszystkie składniki sobie wymieszam i wyrobię taką papkę. Potem tą papkę przerzucę na blat i wtedy dopiero będę to ciasto normalnie wyrabiał. Mokre mam to pudełko, więc jeszcze troszeczkę sobie przetrę. Zaczyn. Nasz zaczyn 300 g ciasta i 300 g wody. Hopa. Prawie wyszło. Chciałbym sobie jedną rękę pozostawić czystą, więc zrobię to wszystko lewą dłonią. Czystą, bo będzie mi się łatwiej dodawało. Powiem Wam, że ten zaczyn jest taki mięciutki, taki fluffy. No. Co mąka, to zaczyn. Dobra, to już nie trzeba. Ok, do naszego zaczynu teraz najpierw dodam mąki basi. Chociaż ostatnio dodałem tak naprawdę i wody, i mąki naraz. Ale najpierw dodam wody. 400 g wody leci. Ale nie leję tego po tym zaczynie. Naleję sobie tą wodę obok. Ok. 400 g wody poszło i 700 g mąki basi, czyli reszta naszej mąki. Dzisiaj testowanej. Basia. Co misia? Zrobiłem sobie zdjęcia. No ale to nic. Co pisze byś chciała? Zjesz tego jeszcze? Dobra, do ciasta leci teraz pełny kielon soli. To jest około 25 g soli. Ok, kiedy już to mamy, no to dłonie były czyste, już nie będą, mieszamy. Ok, udało się to fajnie wymieszać i muszę przyznać, że no dość łatwo to poszło. Ładnie mąka się, całe ciasto się zebrało. Widzicie, nie przykleiło się, mało się co przykleiło do pudełka, a z innych mąk mi się to bardziej zdarzało przy tej samej hydracji, ponieważ każdą mąkę sprawdzam z tą samą hydracją. Pozostało tylko przerzucić to na blat, co wyszło też bardzo łatwo. Przy tak wysokiej hydracji to jest naprawdę... I ok, no i teraz przyjdzie nam rozciągnąć to ciasto, troszeczkę je po prostu wyrobić to ciasto. Ogólnie ciasto na pizzę wcale nie wymaga długiego wyrabiania, tak uważam, jeśli wszystko robi się w miarę poprawnie. Oczywiście nie mówię tylko o wyrabianiu, ale wszystkich rzeczach przed wyrabianiem. No muszę powiedzieć, że naprawdę działa to bardzo spoko. Mąka naprawdę daje na tą chwilę radę. Ciekawe jaka pizza z niej wyjdzie.
a prawdopodobnie właśnie teraz ją pokazałem. Ok, na tym etapie myślę, że dodam oliwę. Na razie połowę z całości, co mam dodać. To ciasto zostawiam tak dosłownie na 5 minut. Ono akurat sobie troszeczkę odpocznie. W międzyczasie myję ręce i pudełko. Teraz umyłem łapy, mam lekko łapy zwilżone, więc mogę takimi zwilżonymi łapami to ciasto jeszcze przerzucić parę razy, zanim wyląduje w pudełku. Jeśli nie masz takiego pudełka, nie przejmuj się, może to być miska, którą potem ostreczujesz. Ja to pudełko mam zamykane, więc bardzo dobrze mi się z czegoś takiego korzysta, bo ono sobie teraz będzie mogło odpoczywać. Trochę oliwy na sam dół, trochę oliwy na górę i przerzucamy kulę. Za jakieś 30 minut przyjdę ją obrócić kilka razy i potem znów zostawię na jeszcze przynajmniej 1,5 godziny, czyli łącznie zajmie mi to 2 godziny. Robiłem tak już, że po godzinie robiłem z tego pizzę i też wychodziło, a ciasto na drugi dzień będzie prawdopodobnie jeszcze lepsze, więc na razie zobaczymy, co wyjdzie mi dzisiaj z naszego ciasta z mąki Basia. Zamykam pudło i widzimy się za około 2 godzinki. Po 30 minutach obracam ciasto kilka razy w pudełku. Tak. Ale mega to się łatwo robi. Naprawdę. Wydaje mi się, że ta mąka zapowiada się bardzo dobrze. Wow. Zostawię już w spokoju. Troszkę jeszcze oliwy na górę. Zostawiamy. Ja jak zwykle nie mogłem się doczekać pizzy i to ciasto garowało zaledwie przez 1,5 godziny łącznie. Choć to jest takie minimum według mnie, to jeśli macie czas i robicie tą pizzę wcześniej, to 4 godziny łącznie, jeśli to ciasto sobie poleży, na pewno mu pomoże. Ale ja już nie czekam. Patrzcie, jak to fajnie wygląda. Miazga. Miazga, super ciasto. I co? Dzielę to na 5 kawałków. Będę się starał wymierzyć, jeszcze zważyć je, żeby to było równo. I lecimy z kulkami. Kulki zapakuję sobie do woreczków, te, które będę używał w przyszłym tygodniu, a te, które będę miał zamiar użyć już dziś, zostawię sobie na blacie pod przykryciem takim lub innym. Można też ich nie przykrywać, nic nie stanie, natomiast myślę, że pod przykryciem mniej stracą tej wody i ciasto będzie po prostu lepsze. O nie, popatrzcie na to ciasto. Popatrz tylko na ciasto. Nie miałem jak tego odłożyć gdzie indziej. O, genialne ciasto. Naprawdę to ciasto, muszę powiedzieć, i ta mąka. Zobaczymy, jak wyjdzie jeszcze oczywiście w piekarniku, jaka wyjdzie przy rozciąganiu, ale na tą chwilę robi wrażenie. Idealnie, 340 to są moje ulubione porcje. 380 troszkę dużo, ale chyba zostawię. Pamiętaj, że kiedy będziesz chciał dzielić pizzę, to właśnie bardzo ważna jest ta górna część. Szkoda tej struktury ciasta z góry. Najlepiej po prostu tego nie zniszczyć podczas dzielenia kawałków. Wtedy pizza będzie dużo lepsza. 325, spoko. I tu powinno być 340. 323. No, prawie. Ten kawałek największy, o te 20-40 gramów, no to może go odkroję i dam temu, co był 23.
Ok, i co teraz? Teraz z tego dużego, którego odkrajałem, zostawię sobie na koniec pod przykryciem i tak samo zostawimy sobie tego, a te lecą do woreczków, więc 3 woreczki potrzebuję. 3 woreczki potrzebuję, a to dlatego, że te ciasta polecą do woreczków, a te sobie zostaną dzisiaj do wypieku. Woreczki najpierw lepiej otworzyć. Ułatwi nam to robotę naprawdę. O, ciasto chciał się przepić. Bo otwierasz wszystkie woreczki i potem już tylko przerzucasz szybko ciasto, nie musząc tymi jeszcze bardziej brudnymi paluchami od ciasta próbować tych woreczków rozklejać. Już mi to nie idzie, bo już to... Jeden. Można ją właśnie tak wyobracać, wtedy no zrobi taki fajny kształt. I do wora. I będzie do gotowania innym razem, czyli pewnie jutro. A dzisiaj zobaczymy, co wyjdzie nam z tego ciasta z mąki Basi do pizzy włoskiej. I tym samym przepisem będziemy testować kolejne i kolejne mąki, ponieważ uważam, że przepis, który jest dobry, on się sprawdza. Pizza wychodzi serio bardzo, bardzo, ale to dobra, bo nieraz widzieliście już na kanale. Jest idealnie do sprawdzania różnych mąk właśnie tym, że przepis jest ten sam i się powtarza. Wtedy można naprawdę sprawdzić, która mąka sobie jak radzi. Ile tutaj było, bo nie pamiętam. 340. To ty zostajesz. A ty 330. Ty idziesz do wora. Naprawdę to ciasto jest fajne w obsłudze. Jeśli jeszcze pizza z niego wyjdzie fajna, to naprawdę wielki plus dla Basi. Tu zabieramy. Ok. Ta kulka jest praktycznie idealna. Nie chcę nic jej tutaj za bardzo robić. Jedynie co, może troszeczkę... A nie, oliwy już nie. Nic nie dajemy na nią. To sobie poprawimy. Czyli jeszcze raz ją wyrobię i odstawię tutaj z boku. To powinno być spoko, tak? A wiem, sorry. Nic mniejszego, a jednocześnie takiego, co by wytrzymało ciasto, nie miałem. Dobra, woreczki wiążemy i woreczki lecą do lodówki. Jutro zrobię w ogóle z nich coś fajnego, z tego ciasta, jeśli oczywiście wyjdzie w porządku. A no na pewno wyjdzie w porządku, nie czarujmy się. Jutro z niego zrobię fajne coś a la pizza. Pizza, taka trochę inna pizza. Więc jeśli jeszcze nie śledzisz, to śledź kanał, suba dawaj i jutro zobaczysz to, co tutaj się... I w tym innym odcinku zobaczysz to, co tutaj się właśnie wyświetla. Woreczki lecą do lodówki, a ja za jakieś 30 minut wracam tutaj robić pizzę. Ok, przed nami ostatni i jeden z najważniejszych, chociaż to wszystko jest ważne, etapów, czyli wyrabianie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Pizza ledwo się zmieściła pod tą pokrywką, no ale to nic. Na szczęście się zmieściła. Ta była z zapasem. Zamiana, co bym miał więcej miejsca. I lecimy z tym plackiem. Semola. Wyrabiamy ciasto na mące lub na semoli. W ostateczności może być to mąka, z której robiliście to ciasto chociażby, ale najlepiej sprawdza się kasza manna bądź mąka kukurydziana, ewentualnie właśnie semola, semolina jest do kupienia w niektórych sklepach i na Allegro. Dużo tego posypujemy, bo hydrację mamy sporą, a potem na łopatkę z kolei postaram się dosypać tego mniej. Ok. Troszkę może do dupki, bo powinienem ją obrócić, ale nie. Chcę, żeby od spodu po prostu też było. Nie chcę go rozwalić. Troszkę źle to zrobiłem. Bo tak naprawdę powinienem przerzucić to do miski z semolą. A nie pomyślałem o tym i zrobiłem tak normalnie, jakbym wyciągnął pizzę z woreczka i chciałem posypać najpierw blat, ale ona już na blacie była, więc to był chyba błąd. Najlepiej byłoby ją
podnieść i wrzucić do góry nogami na semolę, posypać potem z góry semolą i byłoby ok. No ale ja sobie jakoś poradziłem bez utraty wartości tego placka, czyli powietrza. Także jeśli macie bezpośrednio ciasto na blacie zostawione, to nie róbcie tak jak ja, tylko semolę gdzieś obok, ciasto podnieść, przewrócić do góry nogami na semolę, znowu semolą i wyrabiamy. A ja posypałem od razu semolą z góry, no i tutaj był mały problemik. Wytnę to wszystko. Powiem Wam, że to ciasto się robi bardzo, ale to bardzo łatwo. W sensie rozrabia. Jest to mega, mega proste. Sprawdźmy jeszcze rozciągliwość, ale jest naprawdę dobrze. Jeszcze ranty podjedziemy trochę. No, ja nie wiem, czy to chcę bardziej rozciągać. Nie chcę zepsuć. Może tak delikatnie. Wprawy jeszcze też jakieś super nie mam, ale myślę, że z każdym odcinkiem jej nabieram. I to jest chyba to, co chciałem uzyskać. Nasza pizza. Widzicie te bąble powietrza? Basia. O, Basia. Troszeczkę jeszcze za dużo semoli. Podnosimy i wlatuje. Teraz najważniejsze, żeby ją też fajnie zrzucić do piekarnika, żeby został ten kształt kulki, a nie jajka. Sos pomidorowy, w moim wypadku to są po prostu pomidory z puszki zblendowane. Ja takie lubię. Ale przepisy na jakieś pizze, w sensie składniki, to sobie gdzieś tam możesz zawsze ogarnąć. A mi chodzi o to, żeby testować mąki, testować przepis na ciasto, który zawsze wyjdzie Ci w domowym piekarniku, a Ty po prostu, jeśli chodzi o to, jaką pizzę zjesz, na końcu, że to będzie ta nieszczęsna hawajska, której nienawidzę, ale będziesz chciał, no to zjesz. A ja mozzarella jedna. Zauważyłem, że duże płoty szynki naprawdę fajnie na pizzy potem działają. Piekarnik 250 stopni, ogrzewanie góra-dół. W tym momencie przełączyłem to już na grilla z góry. Ja mam kamień do pizzy, więc kamień do pizzy na samą górę i robię taki mini piec do pizzy. Zobaczymy, co z tego mi wyjdzie. Wow! No i dobra, Basia dała radę. Jest mega podobna do tej mąki Nuvola, ale to jest mąka Basia tym razem. No i wyszło mi coś, powiedziałbym, że wygląda jak neapolitana czy neapoletana, nie wiem jak oni to mówią, ale troszkę przypomina przez te takie ciemniejsze miejsca, ciemniejsze kropki i duże, okrągłe brzegi. Tak to powietrze się trzymało. Jest jeszcze mega gorąco, także zaraz to potniemy. No,